Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest pierwszy na kanale doktor Diana Dudziak, medalistka Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata w fitnessie, wykładowca, doktor, bo o tym już jeszcze nie powiedziałem, nauk o kulturze fizycznej, autorka książek poświęconych ćwiczeniom w ciąży oraz super aktywna mama. Cześć Diano. Cześć. Diano, na sam początek, zanim zaczniemy mówić o tym, czym się aktualnie trudzisz, to chciałbym wrócić troszkę parę lat wstecz i zapytać się Ciebie, jak się ta Twoja przygoda ze sportem rozpoczęła? No to chyba parędziesiąt lat wstecz. Nie no, bez przesady. No właśnie tak. No, moja przygoda ze sportem zaczęła się od małych kroczków w sporcie, kiedy byłam jeszcze dzieckiem. Właściwie ten sport towarzyszył mi od początku mojego istnienia, bo zawsze byłam takim energicznym, żywiołowym dzieckiem. Natomiast na taką bardziej zawodową, powiedzmy to, karierę sportową weszłam w wieku 10 lat, więc rzeczywiście to było kilkadziesiąt lat temu, dokładnie 28 lat temu, bo zaczęłam trenować karate. I od tego się wszystko zaczęło. I to karate, z tego co wiem, to trenowałaś chyba ze 12 lat, dobrze mówię? Chyba nawet 14. A, chyba nawet 14. Skończyłam właściwie to nawet dłużej, tylko już pod koniec tej kariery to tak troszeczkę mniej startowałam w zawodach i skończyłam chyba na pierwszym roku studiów, kiedy się okazało, że na tych studiach jest tak dużo ruchu, jest tak ciężko, że po prostu już nie mogę tego pogodzić. Okej, ale to karate też z sukcesami, bo chyba dorobiłaś się brązowy pas i tam jakaś belka jeszcze była. Tak, brązowy pas z czarną belką, czyli profesjonalnie mówiąc drugie Q. No, startowałam w zawodach na arenie takiej polskiej, międzynarodowej, rzeczywiście tam się udało parę dziewczyn pokonać i parę pucharów do domu przywieźć. I taka śmieszna anegdotka, bardzo śmiesznych nagród z tych zawodów, bo na zawodach karate zazwyczaj wygrywałam meble. O proszę. Ponieważ sponsorem tychże zawodów, nie wiem dlaczego, zazwyczaj była firma produkująca meble i zawsze z zawodów wracałam z kanapą ku niezadowoleniu mojej mamy, bo po prostu ciężko nie było gdzie kanap stawiać w domu. Przez balkon włożyć do domu. Na szczęście mieszkaliśmy na parterze, więc tak. Ja kiedyś na zawodach pływackich pralkę wygrałem, więc to też bardzo użytecznie. A mój dziadek z kolei, jak kiedyś w hokeja grał zawodowo, to też mówi, że za zdobycie Mistrzostwa Polski papierośnicę dostali, także... Papierośnicę, no. Także co sport, to nagroda, jasna sprawa. A jak to się stało, Diano, że po tym karate, po właściwie tak dużym okresie w Twoim życiu tego karate, postanowiłeś, że zmienisz sport? I to też tak wyczynowo, nie to tak hobbystycznie, tylko wyczynowo na kulturystykę. Moje predyspozycje genetyczne mojego ciała, zawsze byłam po prostu bardzo umięśniona, spowodowały, że chcąc nie chcąc zostałam rzucona do sportów siłowych. Ja sama nie podjęłam, można powiedzieć, tej decyzji. Byłam przez kilka lat namawiana przez ludzi, z którymi pracowałam na siłowniach jako trenerka personalna i instruktorka fitness, że jakby nie patrzeć, do tego sportu nadaje. No i tak mnie namawiali, aż w końcu się zdecydowałam. Nie za bardzo wierzyłam w swoje możliwości, bo raczej jestem dość drobna, niska. Po prostu wydawało mi się, że bardziej smukłe i wysokie dziewczyny o takiej urodzie bardziej modelkowatej do tego sportu się nadają. Ale jak się okazało, byłam w błędzie, bo również niskie dziewczyny i takie bardziej umięśnione też w tym sporcie świetnie sobie radzą. Tak więc postawiłam pierwsze kroki w sportach siłowych, kulturystycznych. To się nazywa fitness sylwetkowe i później zmieniłam tę kategorię na tak zwany women's physique, czyli jeszcze bardziej umięśniona sylwetka. Okej. A jakbyś mogła powiedzieć, jak wspominasz tamte lata, tamte czasy? No bardzo dobrze. Ogólnie na siłowni pracowałam od kilkunastu lat. Uwielbiam trenować, więc to było po prostu przy okazji. To budowanie formy stało się po prostu przy okazji, niechcący. Więc to był bardzo dla mnie taki pouczający czas, bo ten sport później, jak się okazało, wymagał ode mnie ogromnej dyscypliny, samozaparcia, bo wiadomo, rekreacja rekreacją, ale jak już wchodzisz na taki poziom bardziej wyczynowy, szykujesz się na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, chcesz zaprezentować jak najlepszą formę, no to rzeczywiście cały mój dzień i całe moje życie było nagle pod ten sport podporządkowane. Wspominam to bardzo dobrze, pomimo tego, że było ciężko. Treningi miałam nawet 3 razy dziennie i bardzo restrykcyjną dietę, która była w tym wszystkim najtrudniejsza, najgorsza, co nie zmienia faktu, że to wszystko było po prostu bardzo satysfakcjonujące. Czyli treningi troszkę inaczej niż trójbojowcy. Nie co drugi dzień, tylko cały czas było ładowane. Tak, no wiadomo, do tych pierwszych zawodów przygotowywałam się na 180%, trochę aż za mocno.
Wydawało mi się, że im więcej tych treningów wykonam, tym będzie lepiej. Każdy musi popełnić w życiu jakiś błąd. I po prostu byłam bardzo przetrenowana. O tym też możemy porozmawiać, bo to jest bardzo ważne w życiu sportowca. Ta regeneracja i zrozumienie, że nie zawsze więcej znaczy lepiej. I teraz, jak już bym drugi raz się szykowała do takich zawodów, to na pewno robiłabym to tak, jak powiedziałeś, że właśnie jeden dzień porządnego treningu, a drugi dzień bardziej odpoczynku i regeneracji, co jest też niesamowicie ważne dla głowy, nie tylko dla ciała. No zgadza się. A jak to jest, Diano, jakbyśmy mogli zestawić te dwa sporty, które zawodowo trenowałaś? Bo karate 12 lat i doszłaś, powiedzmy, prawie do końca, tak? Tej tak, drogi. Tylko pamiętaj, że też byłam młodsza, byłam bardziej dzieckiem. No tak? zgadza się. Formuł zabawy. Tak jest, ale tutaj totalnie co innego, w sensie pracowałaś na siłowni, więc to na pewno też sporo pomogło, ale porównując karate, a to, co się działo później, to są według mnie dwa różne światy. Po pierwsze sport kontaktowy, ten pierwszy, ten drugi nie. Ten pierwszy realne i łatwe w ocenie sposoby chyba weryfikacji, kto wygrał, kto nie. Ten drugi taki bardziej uznaniowy, powiedzmy. Subiektywny, tak. Tak. Jak ty się odnalazłaś? Taka zmiana spora. Bo to nie były sporty walki zamienione na sporty walki, tylko na przykład, że jeszcze można kopać, tylko zupełnie co innego. Tak, lubię różnorodność w życiu, może to było takim głównym celem. Działo się na pewno coś innego, była to dla mnie taka ciekawa przygoda. Dobrze, że poruszyłeś ten temat subiektywnej oceny, bo rzeczywiście miało to ogromny wpływ na to, że ja zrezygnowałam już później ostatecznie z trenowania tego sportu siłowego, ponieważ tak naprawdę po 4 latach intensywnych startów już w końcu nie wiedziałam, jak tak naprawdę ta moja sylwetka powinna wyglądać. I pomimo ogromnych starań i naprawdę całego zapału mojego, troszeczkę mi ten zapał opadł, jak już nie wiedziałam, czy ja mam być bardziej odwodniona, czy bardziej mięsista, czy te mięśnie mają być duże i pękate, czy smukłe i suche. No wiesz, to trochę utrudnia pracę sportowcom, jak nie wiedzą tak naprawdę, jak finalnie ta sylwetka ma na scenie wyglądać. Natomiast jeśli miałabym porównać te dwa sporty, to ten sport, który trenowałam, ten drugi, czyli te zawody sylwetkowe, to była najcięższa rzecz, jaką robiłam w życiu. To był najcięższy sport, ponieważ on od samego rana po przebudzeniu dyktował mi to, co mam robić w ciągu dnia. Dyktował to, jak mam się zachowywać, gdzie mogę wyjść, co mogę zjeść, co mogę wypić, czego nie mogę. Więc to było tak naprawdę bardzo takie restrykcyjne i uciążliwe. Wiadomo, gdybym teraz wpadła na taki pomysł startów, nawet sobie nie wyobrażam, chyba bym nie dała rady, bo wiadomo, musiałabym w jakiś sposób umszknąć troszeczkę tego czasu rodzinie, a bardzo bym nie chciała tego robić, więc startując w tych zawodach cieszę się, że to było na tym etapie, kiedy byłam jeszcze bezdzietna i nie miałam jakichś tam dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem domu czy własnej działalności gospodarczej. Mhm. A czy możesz zaryzykować takie stwierdzenie, że na którymś etapie tej twojej kariery zawodowej zostałaś troszkę skrzywdzona, nazwijmy to? Że wszystko wskazywało na to, że na przykład wygrasz, a tutaj Diana Dudziak, no niestety. Były takie momenty i tak, na tamten moment czułam się skrzywdzona. Natomiast teraz z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, widząc jak zmieniają się te trendy w tym sporcie, nie mam się co dziwić, nie mogę się dziwić tym sędziom, że oni oceniali te sylwetki kobiet tak, a nie inaczej. Mieli do tego prawo. Natomiast tak, wtedy jak startowałam, czułam się niejednokrotnie skrzywdzona. Wydawało mi się, dam Ci przykład. Jadę sobie na zawody, powiedzmy w marcu. Są to powiedzmy Mistrzostwa Śląska, czyli nie jakaś tam najwyższa ranga zawodów. Idę sobie na te zawody, wygrywam je. 2 tygodnie później, nadal w marcu, są Mistrzostwa Polski i ja zajmuję 6. miejsce, dokładnie z tymi samymi dziewczynami, prezentując jeszcze wyższą formę startową. No i się nasuwa pytanie, dlaczego przegrałam i to tak, wiesz, porządnie, będąc 6, dokładnie z tymi samymi zawodniczkami i jeszcze bardziej podnosząc poziom sportowy. Panel sędziowski się zmienił, czy za bardzo wyszlifowałam te formy, no ale aż tak bardzo, że spadałam na 6. pozycję, trudno mi było powiedzieć, tak? No jasne. Teraz z perspektywy czasu twierdzę, że za bardzo szlifowałam tę formę i rzeczywiście przyjemniejsze dla oka było oglądanie kobiety jeszcze o bardziej pełnych kształtach niż aż tak bardzo wyschniętej, jak ja byłam. Więc teraz mi już jakoś tak bardzo nie jest przykro.
i nawet jestem w stanie zrozumieć te werdykty sędziowskie. Natomiast na tamtą chwilę było to dla mnie krzywdzące. Tak. Jasne. A to zamykając już temat tego sportu i zaraz sobie przejdziemy do bardziej przyziemnych spraw, takich dla ogółu społeczeństwa. Diano, mam do Ciebie jeszcze takie jedno pytanko. Czy podczas tych Twoich treningów zawodowych zdarzały się te jakieś tak zwane triady zawodniczek, czyli te problemy takie z łaknieniem, jakiś tam brak miesiączki? Czy to był aż tak duży stan wysycenia organizmu, że takie problemy się pojawiały u Ciebie? Ten sport, tak jak mówiłem, jest bardzo wymagający i triada zawodniczek pojawia się w różnych sportach, gdzie jest bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej. Czyli tak jak mój sport, sporty sylwetkowe, gimnastyczki artystyczne, łyżwiarki figurowe, tam gdzie te kobiety po prostu mają wyglądać na bardzo drobne i bardzo szczuplutkie. Nie wiem, czy to zasługa dobrze prowadzonego treningu, dobrze prowadzonej suplementacji i diety, czy po prostu moich predyspozycji, ale przez 4 lata startów borykałam się z utratą miesiączki tylko raz. I to na bardzo krótki okres, tam chyba 3 czy 4 miesięcy. Rzeczywiście tej miesiączki nie miałam. I to już był od razu dla mnie taki sygnał alarmowy. I bardzo dobrze, że ja zareagowałam na to, bo wiedziałam od razu, że chcę być mamą, więc to było dla mnie ważniejsze i po prostu zareagowałam bardzo szybko i przerwałam te starty w zawodach. Gdybym pociągnęła te zawody jeszcze rok lub 2 lata dłużej, jestem przekonana, że miałabym problemy z zajściem w ciążę i odzyskanie tej miesiączki, tych regularnych cykli byłoby dużo trudniejsze niż to, jak ja to zrobiłam, tak? Więc na pewno to trzeba uczulić kobiety, żeby były właśnie wyczulone na tym punkcie. Mam bardzo dużo koleżanek z mojego dawnego sportu, które nie mogą zajść w ciążę i wiem, że żałują, że po prostu pociągnęły ten sport dłużej, mają duże problemy hormonalne. To niesie za sobą kaskadę, powikłań, bo to nie tylko później brak miesiączki, który nawet można przeoczyć w całym tym szale przygotowywania się do zawodów, ale również problemy z tarczycą, problemy naprawdę na wszystkich poziomach, jeśli chodzi o hormony. Ale to bardzo ważne, że sama zlokalizowałaś to i zadziałaś w porę. Tak. Ja byłam na to bardzo wyczulona, bo ja od zawsze chciałam być mamą i wiedziałam, że ten sport niesie za sobą takie ryzyko właśnie w postaci utraty tej miesiączki, więc ja od razu wiedziałam, że to będzie koniec mojej kariery, jeśli się zacznie coś tam dziać nie tak. Jasne. No dobra, to stawiamy grubą krechę i przechodzimy do drugiej części naszej rozmowy. Dobrze. Ale zacznę ją od tego, jak wspominasz, Diano, studia na AWF-ie. Pięknym warszawskim AWF-ie. Tak, piękny warszawski AWF i studia na AWF-ie wspominam bardzo dobrze, naprawdę. Gdybym miała jeszcze raz podjąć decyzję o wyborze studiów, to na pewno podjęłabym ją tak samo. Pomimo tego, że zawsze chciałam być lekarzem i gdzieś tam mi zabrakło po drodze odwagi do tego, żeby podjąć te studia. No i może też wiedzy w zakresie chemii, której nienawidziłam i po prostu gdzieś tam to mnie do tych studiów zniechęcało. Ale studia na AWF-ie po prostu otworzyły mi drzwi do tego, co kocham najbardziej. I mając teraz dzisiaj 38 lat, uważam, że nie przepracowałam ani jednego dnia, bo po prostu kocham to, co robię. I naprawdę był to strzał w dziesiątkę z tym wyborem. Nie wiem, jak ty wspominasz, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale my razem studiowaliśmy. Nie powiedziałeś tego. Znaczy studiowaliśmy. Ja dużo lat później, wiele lat później, już ze 30 będzie. Tak? Oczywiście żartuję, ale ja bardzo dobrze też wspominam. Na pewno dają bardzo szeroki wachlarz możliwości, jeśli nawet ktoś nie jest sprecyzowany do końca, co chce robić, a jest na danym kierunku, to przez to, że właściwie od fizyki stricte, gdzie się liczy siły, tak jak na matematyce w szkole, po właśnie chemię, po pierwszą pomoc, po przedmioty stricte sportowe, naprawdę bardzo daje taki duży pogląd. Tak. I nawet jak ktoś się nie decyduje później na karierę związaną ze sportem, to myślę, że też ma otwarte drogi w innych kierunkach. Tak, te studia są niesamowicie interdyscyplinarne, nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale przynajmniej na moim roczniku jeszcze jak ja studiowałam, to mieliśmy zajęcia nawet na prosektorium, więc było wielkie wow, anatomia naprawdę na najwyższym poziomie, uczyliśmy się przecież z książek tych samych co studenci medycyny, więc ja uważam, że te studia mnie świetnie przygotowały do pracy trenerskiej, do bycia zawodniczką, wyostrzyły we mnie takie zmysły do postrzegania różnych rzeczy. Naprawdę taka podstawowa wiedza dietetyczna, podstawowa wiedza biomechaniczna,
No, ja jestem zachwycona tymi studiami. Jeszcze wtedy, jak studiowałam, ten poziom był naprawdę wysoki. Nie wiem, jak to wygląda teraz, ale no, te studia były dla mnie naprawdę takim porządnym kopem na start. I czy to właśnie zadecydowało, że zdecydowałaś się kontynuować później tą karierę swoją? Tak, naukową? zdecydowanie. Powiem Ci, że ja byłam najpierw w liceum w klasie humanistycznej i najpierw myślałam, że będę lekarzem, później myślałam, że będę prawnikiem. Przepraszam, że przerwę. W sumie doktor to taki lekarz. No trochę lekarz, tak. Dokładnie. Niektórzy myślą, że jestem lekarzem i że recepty. Moje seniorki, z którymi pracowałam 18 lat, zawsze konsultowały ze mną wszystkie recepty od lekarza, kardiologa. No proszę. Więc to było takie bardzo urocze z ich strony. Coś miałam powiedzieć, czekaj, wybiłam się. Miałam nieprzespaną noc, więc moja lotność umysłu... Że w klasie humanistycznej byłaś. No właśnie. I później chciałam być dziennikarką, więc te naprawdę studia AWF-u nie śniły mi się. To moja wychowawczyni w klasie powiedziała: Diana, przecież ty jesteś urodzonym sportowcem, nie zmarnuj swojego talentu. Świat potrzebuje takiego trenera jak ty. Myślę sobie, no wariatka, przecież ja mam być dziennikarką. Jakim trenerem? Ale przyszłam do domu i pomyślałam sobie, kurczę, ma rację kobieta. Zawsze po szkole pierwsze co robiłam, to wybierałam właśnie trening. Jeżeli można połączyć przyjemność z pracą, to czemu nie? I złożyłam papiery tylko i wyłącznie na AWF i naprawdę to była najlepsza decyzja. Okej. No i skończyłaś studia magisterskie, zostałaś na doktoranckich i tam też wykładałaś, tak? Bo to chyba jednym z wymogów studiów doktoranckich jest wykładanie też. Tak, ja to jestem takim trochę typem kujona. Zawsze jak był jakiś przedmiot, który mnie interesował, to drążyłam temat i siedziałam jeszcze później w domu i doczytywałam lekturę nadobowiązkową. A że te studia po prostu wszystko mi się tam podobało, to mam wrażenie, że po prostu chłonęłam te książki dniami i nocami. No i spotkałam na swojej drodze na studiach bardzo inspirującą panią profesor Monikę Guszkowską. Nie wiem, czy miałeś okazję z nią mieć zajęcia, czy nie? Nie, ale słyszałem o tej pani. No, pani Monika Guszkowska była panią od psychologii. No i ja się zapisałam na takie koło naukowe psychologiczne i ona tam była taka dla mnie właśnie takim moim guru i w ogóle uwielbiałam jej słuchać i ona była dla mnie takim właśnie wyznacznikiem tego, jakbym chciała poprowadzić swoją karierę naukową, jeszcze wtedy myślałam. Była wykładowcą na wielu uczelniach, zajmowała się głównie tematyką zdrowia kobiet. Nie tylko ciężarnych, ale zdrowia kobiet. No ja zaczęłam z nią prowadzić takie różnego rodzaju badania nad kobietami. Wtedy nad kobietami w wieku starszym, bo byłam instruktorką kinezogerontoprofilaktyki, czyli aktywności fizycznej dla osób starszych. No i robiłam różnego rodzaju badania nad tymi moimi babciami. Badałam tam ich sprawność fizyczną, były różnego rodzaju takie testy fizyczne, które ja robiłam tym paniom. Sprawdzałam, jak te moje treningi, które im aplikuję, wpływają na poprawę ich zdrowia. No ale później zaczęłyśmy również rozmawiać o tym, że bardzo ciekawą grupą jest właśnie grupa kobiet ciężarnych. Okazało się, że na świecie, nie tylko w Polsce, jest bardzo mało badań naukowych poświęconych tym, jak ta aktywność fizyczna może wpływać na parametry zdrowia i psychiki tych kobiet ciężarnych. No i to ona mnie tak właśnie zajawiła tym tematem. No i tak zaczęłam w tym grzebać, robiłam różnego rodzaju badania, najpierw w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, później w Szpitalu na Karowej w Warszawie. No i tak już poszło. Czyli można powiedzieć, że od drugiego roku studiów zajmuję się tą tematyką kobiet ciężarnych i dlatego właśnie powstał pomysł kontynuowania tego na studiach doktorskich. I tak to właśnie poszło. Od razu. Po zakończeniu studiów magisterskich dostałam się na te studia doktoranckie i tak już ten temat ze mną został do dziś. Diana, bo jesteś bardzo młodą osobą. Jak studenci cię wspominają? Nie wiem, musiałbyś ich zapytać, ale na pewno nie wiedzieli, że... Nie było czegoś takiego, cześć Diana, zamiast dzień dobry pani doktor? Nie, raczej było dzień dobry, bo to jednak byli ludzie młodsi ode mnie tam o 5-6 lat, więc oni wiedzieli, że jestem wykładowcą i nie wiem, czy wiedzieli, ile mam lat. Tylko śmiesznie, bo oni nie wiedzieli, że ja jestem sportowcem. Pamiętam taką sytuację, że przyjechałam na studia rowerem, na wykłady rowerem i oni do mnie: pani Diano, to pani ćwiczy? A ja już byłam tam, wiesz, po parunastu zwycięstwach w różnych sportach. I mówię, no coś tam ćwiczę, mam parę dresów w szafie. No nie wiedzieli. Śmieszne to było. Nie było raczej takiego cześć Diana. Natomiast na pewno traktowali mnie inaczej niż, wiesz, nauczycielkę leciwą.
No tak. Przyjemne były te studia. Nie czułam się, że traktują mnie, wiesz, tak pogardliwie na pewno. Bardzo dobrze mi się z niej pracowało. Akurat prowadziłam wykłady na chyba 4. roku studiów, raczej grupy męskie mi się trafiały. Bardzo miło ci panowie ze mną współpracowali, fajnie było. Uczyli się pilnie, aczkolwiek było paru leserów. Których nie wymienimy dzisiaj. Nie wymienimy, ale oni na pewno wiedzą, że to o nich mowa. Na każdych studiach. A powiedz mi, bo mówisz, że tak będąc zainspirowaną tą pani profesor, poszłaś w tą ścieżkę badania kobiet w ciąży. Co cię w tym najbardziej interesuje? Znaczy, bo to jest ogólnie bardzo interesujący temat, ale to jest troszkę jak z kosmosem, że można uznać, że to jest bardzo ciekawe, ale jednych to interesuje, a jednych nie. A innych nie. No to ci, co ich nie interesuje, no to nie będą tego słuchać. No wiadomo, to jest bardzo wąska ścieżka. Nawet ja jako trener już się tak ukierunkowałam. Bardziej prowadzę kobiety ciężarne niż wszystkich dookoła, tak jak to było wcześniej. Byłam trenerką wszystkich. Teraz już bardziej się skupiam na tych kobietach ciężarnych, na połogu. Co jest interesującego? Kurczę, wszystko. Powiem ci nawet szczerze, że jeszcze cały czas kwitnie w mojej głowie taka myśl, czy ja nie powinnam pójść jeszcze na kolejne studia i zostać położną. Naprawdę, myślę o tym bardzo intensywnie. Interesuje mnie w tym wszystko. To, jak zmienia się ciało kobiety. Jak to wszystko, no, cały czas jest proces produkcji nowego człowieka. Wiesz, dajesz nowe życie. Począwszy od tych wszystkich zmian w ciele kobiety, poprzez zmiany w psychice, dostosowywanie tych metod treningowych do aktualnego stanu kobiety. No, interesuje mnie w tym temacie wszystko, naprawdę. A czy myślisz, że pomimo upływu lat, odkąd zaczęłaś się tym bardziej interesować i działać przy pani profesor do czasu, który jest teraz, ten temat stał się bardziej popularny? Już jest więcej takich badań? Na szczęście tak. I minął ten etap totalnego zdziwienia, że ja w ogóle myślę o tym, że kobieta ciężarna powinna trenować. Bo rzeczywiście jak zaczynałam robić te badania, to było, nie wiem, no paręnaście lat temu, no 18, nie wiem kiedy ja studiowałam, wolę chyba nie wiedzieć. 20 lat temu pisałam maturę, no to ile, no prawie 20 lat temu rozpoczęłam studia, no to powiedzmy rzeczywiście 18 lat zajmuję się tą tematyką. No to 18 lat temu, jak mówiłam o tym, że będę robić treningi kobietom ciężarnym, aby sprawdzać parametry, wiesz, płodu na przykład, jak płód reaguje na aktywność fizyczną matki, no to wiesz, prawie że egzorcyzmy nade mną wyprawiano. A jak można takie coś zbadać? Przyłączając peloty KTG do brzucha i sprawdzając tętno płodu chociażby. W trakcie wysiłku? W trakcie wysiłku fizycznego, tak. Okej. Można też sprawdzać oczywiście, robić zapis KTG przed ćwiczeniami I po ćwiczeniach. taki zapis KTG po ćwiczeniach. I rzeczywiście tak te badania do mojej pracy doktorskiej były wykonywane, czyli każda kobieta, która uczestniczyła w moim treningu, miała takie badania wykonywane, żeby właśnie sprawdzić, jak płód reaguje na ten wysiłek. No i te treningi były różnorakie. Więc kiedyś to było dziwne, teraz już jest coraz bardziej normalne. I cieszę się, że ta wiedza kobiet, z którymi ja współpracuję, z którymi mam codzienny kontakt na swoim Instagramie czy Facebooku, jest dużo wyższa. Teraz już nikogo nie dziwi, że w ciąży można ćwiczyć. Teraz raczej zadają pytanie, jak to robić, żeby sobie nie zaszkodzić. No to do tego właśnie zaraz przejdziemy, ale ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy kobiety w ciąży, jak trenują, to zawsze ty przynajmniej z tego, co robisz, to jest trening indywidualny? Czy jest szansa, że na przykład koleżanki zaszły w ciążę w tym samym czasie i jest możliwość, że one sobie razem ćwiczą? Czy to jest taka różnorodność jednej mamy, jak i drugiej mamy, tyle jest zmiennych, że nie sposób jest to połączyć, że jedna osoba ogarnie dwie osoby ciężarne? Nie, to nie jest tak, że każda kobieta jest inna. Bycie w ciąży to jest tak dynamicznie zmieniający się stan, że jednego dnia kobieta może się czuć fantastycznie, a drugiego dnia ma problemy ze wstaniem z łóżka. Natomiast nie ma aż tylu wytycznych i zmiennych, o których mówisz, które powodowałyby, że absolutnie jakieś tam ogólne treningi nie nadawałyby się do każdej ciężarnej, bo wtedy moje e-booki, które wydaję, nie miałyby sensu. Tak, ale nie, ja mówię tutaj o czym innym. Czy zdarzają ci się, że masz na przykład pod sobą, jak pracujesz na siłowni, dwie kobiety ciężarne Tak, miałam nawet treningi grupowe, czyli prowadziłam tam powiedzmy 10 lat temu w klubie Pure, który jeszcze kiedyś istniał, zajęcia dla kobiet w ciąży i one były na przykład dla 10 kobiet. I one wszystkie w tych zajęciach śmiało mogły uczestniczyć i te treningi, ćwiczenia, które im aplikowałam, nadawały się dla każdej z nich.
Ale to były kobiety mniej więcej w porównywalnym terminie? Nie zawsze. Były kobiety w pierwszym trymestrze, w drugim trymestrze, w trzecim trymestrze. No to wtedy moja, wiedza, one zawsze jak przychodziły na zajęcia, mówiły mi, ja jestem w trzecim, boli mnie noga, a ja jestem w czwartym, i tak dalej, i tak dalej. Więc dostosowywałam te ćwiczenia. Nie wszystkie ćwiczenia można wykonywać w pierwszym trymestrze i nie wszystkie można dawać kobietom w trzecim. Natomiast ja jako instruktorka mówiłam, wszystkie panie mogą to wykonywać, a dla ciebie mam ćwiczenie, które wprowadzisz teraz po prostu inne, tak? Czyli szło to jakoś zorganizować, ogarnąć tę grupę. Szło to zorganizować, natomiast nie ma tak, że nie da się zrobić treningu grupowego, da się. Wszystko się da. Okej. Diana, a jak moglibyśmy tak ogólnie powiedzieć, jaką rolę pełnią ćwiczenia u kobiety w ciąży? Taką samą jak u każdego innego człowieka, czyli mają nam wzmocnić nasze ciało i poprawić wydolność krążeniowo-oddechową, czyli trening jak dla każdego innego. Ciąża to nie choroba, zawsze to powtarzam, natomiast jest to stan wyjątkowy i trzeba go szanować i respektować. Następuje w ciele kobiety tak dużo zmian, że po prostu należy ten trening dostosować do zachodzących zmian. Natomiast cel tego treningu jest taki sam jak u każdego innego nieciężarnego człowieka, czyli poprawa siły mięśniowej, gibkości, niedoprowadzanie do nadmiernych napięć niektórych mięśni czy nadmiernego osłabienia innych struktur. W ciąży też zwraca się uwagę na inne rzeczy, na przykład na kondycję mięśni na miednicy, lub respektuje się to, że rosnący brzuch może powodować na przykład rozejście mięśni prostych brzucha, co stwarza ryzyko wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej i na przykład różnego rodzaju przepuklin, więc są rzeczy, które trzeba dodatkowo wprowadzać i są rzeczy, które trzeba dodatkowo eliminować w treningu kobiet ciężarnych, natomiast cel jest ten sam. No i oczywiście przygotowanie do porodu. Okej, to ja tak od razu zapytam, bo nie wiem, czy to mit, czy nie. Może zderzymy go tutaj razem, tą moją przypowiastkę krótką. Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że kobiety, które są bardzo, bardzo aktywne fizycznie i na przykład mają, nazwijmy to ten przysłowiowy sześciopak na brzuchu, mogą sobie gorzej poradzić z porodem niż kobiety, które mają troszkę tego brzuszka. Nie mówię, że takie są asportowe, ale po prostu są tak bardzo wytrenowane, że to aż może przeszkadzać w porodzie. I to nie brzuch jest tutaj problemem, ten sześciopak nie jest tu problemem, tylko najczęściej nadmiernie napięte mięśnie dna miednicy. I rzeczywiście u kobiet trenujących sporty wyczynowo, sporty siłowe, różnego rodzaju wieloboje, można zaobserwować nadmiernie napięte mięśnie dna miednicy. Czyli wszystkie te mięśnie, ja to brzydko może nazywam, ale przynajmniej bardzo obrazowo, podwoziem. Czyli wszystko to, co nam trzyma te nasze całe wnętrzności oraz później płód, jest nadmiernie napięte. A w porodzie to mięśnie dna miednicy głównie uczestniczą i one muszą być silne, ale jednocześnie elastyczne. A z tą elastycznością jest troszeczkę tutaj problem. Dlatego zawsze zachęcam wszystkie kobiety, szczególnie trenujące wyczynowo, aby udały się zawsze w czasie ciąży, przed porodem i również później po porodzie do fizjoterapeutki uroginekologicznej, która sprawdzi, czy te mięśnie są rzeczywiście nadmiernie napięte, bo można je przygotować do tego porodu. Wykonuje się ćwiczenia rozluźniające, relaksujące, różne takie pakiety ćwiczeń oddechowych, które te mięśnie uplastyczniają. Trzeba umieć je w porodzie otworzyć na ten poród, a nie trzymać zaciśnięte, bo to nie sprzyja szybkiej akcji porodowej. Jasna sprawa. A jak moglibyśmy teraz jeszcze odpowiedzieć na takie pytanie dla osób, które boją się tego przybrania troszkę kilo, bo wiadomo, to nie tylko płód waży, ale to też nasz organizm się musi jakoś dostosować, żeby dać to nowe życie. Więc jaką można dać taką radę dla osób, które no powiedzmy zawsze świetnie wyglądały, albo przynajmniej w swoich oczach, bo to jest najważniejsze, widziały siebie w superlatywach samych, a teraz nagle jak te zmiany się zaczynają, ten mały dzidziuś się tam rozwija w organizmie i przychodzi jakaś taka myśl, po co mi to było, czy warto jednak? Jak przemówić takiej osobie do rozsądku i powiedzieć, że jednak warto, że nie ma się czego bać? No tak, to uderzyłeś w bardzo czuły punkt, szczególnie właśnie z mojej branży, tak? Czyli te wszystkie zawodniczki, które zawsze wyglądały perfekcyjnie i idealnie, zachodzą w ciążę i nagle w głowie się dzieją najgorsze rzeczy. I dzieją się, to się dzieje, to jest powszechny problem i nawet dzisiaj, żeby nie skłamać, już przebrnęłam przez 5 rozmów
z dziewczynami, które są już po porodzie i nie akceptują swojego ciała, tak? Mówią, Boże, nie mam siły na treningi, to dziecko mi ciągle płacze, nie akceptuje swojego ciała, jak to zrobić? To już nigdy nie będzie tak dobrze wyglądać. W ciąży to ciało się zmieni. I czy ty byłaś zawodniczką najwyższej klasy sportowej, mistrzynią świata, czy nie, to i tak to ciało się zmieni. Nie ma na to mocnych. I czy ty będziesz w ciąży trenować, czy nie, to ciało się zmieni. I czy ty będziesz robiła 90 treningów w ciągu miesiąca, czy tylko 2, to i tak przybierzesz na masie. I tak przytyjesz. No i to jest bardzo ważne, żeby pracować nad taką kobietą, wspierać ją. Wiadomo, te nadprogramowe kilogramy nikogo nie cieszą. Natomiast bycie w ciąży to jest tak wyjątkowy czas i to jest taka ogromna misja, naprawdę to jest w jakiś sposób troszeczkę stan błogosławiony, że nie powinno się tak tylko o sobie myśleć egoistycznie i tylko na to zwracać uwagę. I to wszystko, proszę pamiętać, jest odwracalne. To jest tylko stan przejściowy. Ja w ciąży pierwszej przytam 14 kg, w drugiej 16 kg. Jestem raptem 7 tygodni po porodzie, a to ciało już z dnia na dzień wygląda coraz lepiej. Wiadomo, że wolałabym wyglądać tak jak kiedyś, ale to nie wygląda źle, tak? Wiadomo, to jest czas, to jest proces. Wszystko jest odwracalne. A blizny po porodzie, czy tam rozstępy, ja zawsze mówię, że to jest tatuaż, z którego powinnyśmy być dumne. Więc naprawdę akceptowanie tego to jest nie tylko kobieta i jej głowa, ale również partner, rodzina, społeczeństwo wokół. Problemem jest to, że ludzie pierwsze co pytają w ciąży, o, jesteś w ciąży, ile przytyłaś? Jakby to było najważniejsze. Zauważ, że to się, wiesz, albo urodziłaś, o, świetnie wyglądasz, albo o, masz jeszcze brzuszek. Ja cię kręcę, czy naprawdę wszystko musi się kręcić wokół ciała i to się niestety kręci wokół ciała i nie ma się co dziwić tym kobietom, że one nie chcą tego akceptować i są załamane tym wyglądem. Ten trend w świecie fitnessu, trend w social mediach panujący jest bardzo krzywdzący, okropny i zmusza kobiety do tego, aby one chciały wrócić jak najszybciej do formy. Ja wspieram te kobiety, sama pokazuję siebie teraz w całej okazałości, nie najładniejszej w internecie, żeby troszeczkę to normalizować. Pokazywałam, jak wygląda brzuch po połogu i dalej to pokazuję i pokazuję, że można spokojnymi ćwiczeniami powoli wracać do formy. Brakuje tego troszeczkę, bo wiesz, kobieta wychodzi z porodówki i wstawia nagle zdjęcie, zobaczcie jak wspaniale wyglądam. No to nie pomaga kobietom akceptować swojego ciała. I ona mówi, kurde, ona ma już taki płaski brzuch, a ja nadal mam plus 15 kg. Niestety to jest strasznie duży problem teraz dzisiejszych czasów. Akceptuj to, droga mamo, dałaś nowe życie, dajesz nowe życie. Nie wygląd twojego brzucha jest najważniejszy. No nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. No po prostu to jest tak piękne, co robimy. Mężczyźni tego nie potrafią, tylko kobiety to potrafią. I nasze ciało jest do tego stworzone. Robimy to najlepiej na świecie i to, że ono później będzie wyglądać kapkę inaczej, to jest tylko przejściowe i czerp radość z tego treningu, który później to naprawia. Tak, jeszcze mogę tutaj podpowiedzieć od siebie, ja jeszcze nie mam dzieci, ale tak uważam, że bardzo ważną rolę też pełni partner, ta druga osoba, z którą się tą pociechę wspólnie ma, jak ono chyba wsparcie. Nawet najważniejszą, to jest najważniejsze, żeby czuć, że dalej się temu mężczyźnie podobasz. No właśnie. Przytuli, wychodzisz z tego szpitala po porodzie, czujesz się fatalnie i patrzysz w lustro i widzisz po prostu brak kobiety, wory pod oczami, tłuste włosy, obwisły brzuch, wielkie piersi, tkliwe. Jak on przytuli i powie, dalej cię kocham, dalej wyglądasz przepięknie, no to się pamięta do końca życia. Jasne. Diano, jak kobieta w ciąży powinna się żywić? Ale tak bardzo ogólnie, nie licząc... Ogólnie. Bardzo ogólnie. Co powinna jeść, a czego raczej powinna unikać? Powinna to być dieta naprawdę bardzo zróżnicowana. Nie jestem zwolenniczką diet wykluczających jakiekolwiek makroskładniki, czyli na przykład dieta, która eliminuje tłuszcze lub dieta, która eliminuje węglowodany i na pewno nie wolno robić tego w ciąży. Więc taka bardzo dobrze zbilansowana ta dieta. Powinny w tej diecie być zarówno białka pochodzenia i zwierzęcego, i roślinnego, jak i tłuszcze wszelakie, pochodzące nie tylko z tej oliwy, którą używamy, ale również z awokado czy z orzechów.
a także węglowodany, których się niestety boimy, czyli można spożywać pieczywo, oczywiście dobrej jakości, ciemne, na przykład wieloziarniste. Można spożywać kasze, ryże, ziemniaki, które osławione są niedobrze, nie wiem dlaczego. Dieta powinna być różnorodna. Oczywiście ta dieta kobiety ciężarnej powinna być też uzupełniana różnymi suplementami, jeżeli się okaże, że mamy jakieś tam niedobory, ale to najlepiej na podstawie konsultacji z lekarzem sobie takie suplementacje dobrać. A czego nie wolno, to jest już naprawdę bardzo mała gama produktów. Nie powinno się spożywać surowego mięsa i surowych ryb. Nie powinno się spożywać produktów z niepasteryzowanego mleka. No i oczywiście używek typu alkohol, narkotyki, papierosy. Trzeba uważać z kawą, natomiast nie jest całkowicie zakazana, nie powinno się jej całkowicie wykluczać, jeśli kobieta ma na nią ochotę. No i powinno się odsunąć od siebie różnego rodzaju takie produkty, jak produkty przetworzone, produkty instant, McDonaldy, wiadomo, to chyba jest logiczne. Natomiast też się nic nie stanie, jak kobieta sobie to zje. No jesteśmy tylko ludźmi, no nie oszukujmy się. Jak masz ochotę sobie w ciąży zjeść tego McDonalda, to sobie idź. Podejrzewam, że nawet najwyższej klasy sportowcy mają takie odstępstwa od diety i też nie zajmują od razu 10. lokaty przez to. Powinno się absolutnie zrezygnować z jakichś tam energetyków, dobrze by było zrezygnować ze słodzonych napoi, no naprawdę taka bardzo rozsądna dieta. Ale nie można powiedzieć, że to jest jakaś taka wyjątkowa dieta, że kobieta cierpi przez 9 miesięcy i absolutnie nie może niczego jeść. Chyba dobrze by było nie w tym momencie, kiedy na teście ciążowym pojawi nam się wynik, że jesteśmy w ciąży, tylko dobrze jest cały czas po prostu dobrze się, nazwijmy to, prowadzić. I jeśli ktoś to życie do tej pory nie patrzył za bardzo na to, co je, to też, żeby w momencie, jak przystępuje, już jest w tej ciąży, to też, żeby automatycznie nie przewracać wszystkiego o 180 stopni, bo po prostu nie wytrzyma, w końcu pęknie, więc stopniowo po prostu eliminować te złe nawyki. Dokładnie. I po prostu śledzić, interesować się. Zachodzisz w ciążę, zacznij się interesować tym, co się z tobą dzieje w tej ciąży, tak? I jedziesz w góry, nie jest oscypka. Dlaczego? No bo właśnie oscypki nie są w ciąży wskazane, mogą zawierać jakieś tam bakterie. Idziesz do restauracji, dowiedz się, podstawowa wiedza, tak? Nie zamawiaj tatara. Idziesz na sushi, dobrze, ale nie zamawiaj sushi surową rybą, weź tą krewetkę w tempurze. A najlepiej jakby w ogóle to sushi odstawić, no bo wiadomo, ten nóż używany, czy ta deska do krojenia używana w restauracjach sushi może mieć tą bakterię, tak? No lepiej po prostu wiedzieć, tak? I chuchać na zimne, ale też nie dać się zwariować. No jasne. Diano, to przejdźmy sobie teraz do takiego aspektu. Kobieta jest w pierwszym trymestrze ciąży, dopiero to się wszystko zaczyna w organizmie. Jak wtedy może ćwiczyć? Co może robić? Nie mówię o konkretnych ćwiczeniach, ale chodzi mi tutaj o pozycje, a jakich już raczej powinna unikać? Tak, rzeczywiście panuje taki mit, że kobieta w pierwszym trymestrze ciąży powinna unikać aktywności fizycznej i ja tak nie uważam. Jak ciąża rozwija się prawidłowo, nie ma żadnych krwawień, lekarz nie powiedział, że powinna pani teraz wyjątkowo o siebie dbać i raczej prowadzić taki oszczędny tryb życia, to można jak najbardziej nadal ćwiczyć. Pierwszy trymestr nie bywa łaskawy, może powodować różnego rodzaju dolegliwości, na przykład wymioty, okropne wymioty, więc siłą rzeczy kobieta ostatnie co będzie chciała robić to trenować, ale jeśli ma to szczęście, że te wymioty jej nie dotyczą, nie jest ospała, śpiąca i totalnie wycieńczona, a też tak może być, no to jak najbardziej te treningi można robić. Czego w tym czasie raczej bym nie polecała? Przez całą ciążę nie polecam treningów z różnymi podskokami, zeskokami, z kąsami, czyli na przykład jazda konna, jazda na nartach, jazda na rolkach, jazda na rowerze w terenie, gdzie jest ryzyko upadku. No to zawsze takie sporty raczej eliminujemy. Pozycji, których nie powinno się stosować w pierwszym trymestrze, nie ma, bo tak naprawdę możesz jeszcze leżeć na brzuchu, szczerze to nawet możesz jeszcze nadal stać na głowie, tak? Nic się nie dzieje. Ta pozycja ćwiczeń w pierwszym trymestrze jest naprawdę dowolna. Już powoli kobieta powinna wprowadzać takie ćwiczenia, które będzie kontynuowała przez całą ciążę. Czyli głównie nacisk powinien być kładzony na wzmacnianie mięśni grzbietu,
rozciąganie klatki piersiowej, ponieważ w czasie ciąży ta postawa zacznie się szybko zmieniać. Lepiej wcześniej już zacząć pracować nad siłą określonych grup mięśniowych, niż obudzić się z ręką w nocniku, jak to się mówi, kiedy będzie już za późno i będzie już po prostu bardzo ciężko wzmacniać określone grupy mięśniowe. Co może być trochę ciężkie, bo ja też z doświadczenia trenerskiego powiem, że kobiety głównie, to pewnie się z tym zgodzisz, jak przychodzą, no to pośladki, brzuch, prawda, nogi. Tak, a tak, ręce, tak. Nie, po co? Nie, po co mi te bicepsy? Tak jest. No, nie, brzucha już raczej się też nie trenuje, takiego stricte brzucha, mówimy tutaj o brzuszkach, skłonach, spięciach, scyzorykach. To już od razu lepiej jest uczyć tę kobietę w ciąży, że to nie sprzyja. Dobrze jest nauczyć tę kobietę wykonywać inne ćwiczenia angażujące mięśnie brzucha, na przykład ćwiczenia w klęku czy stojąc, angażujące mięsień poprzeczny brzucha. Raczej eliminujemy już te spięcia, o których mówiłam, leżenie i nożyce, rowerki, planki jeszcze w pierwszym trymestrze można, czy to zwykłe, czy to boczne, jak najbardziej nadal kontynuować. Nie robi się ćwiczeń, w których jest zatrzymywanie powietrza i odruch parcia. Czyli ogólnie w ciąży już raczej schodzimy z bardzo dużych obciążeń. Trenując na siłowni, sam wiesz, jak na przykład wygląda ćwiczenie na suwnicy, no to jakbyś trenował z kobietą ciężarną, to dobierzmy tak obciążenie, żeby ona nie musiała zaprzeć się, wstrzymać powietrza, tylko jednak to obciążenie powinno być tak dobrane, żeby był płynny wdech i płynny wydech. A jakie to obciążenie będzie, to już jest indywidualna sprawa każdej kobiety. No jasne. Dla 40 kg jest tak lekkie, że ja nadal sobie oddycham i mogę, się rozglądać na boki, a dla innej będzie to tak ciężkie, że ona po prostu przygniecie ją to. Więc tutaj indywidualizacja obciążenia jest najważniejsza i kluczowa, ale takie podstawowe zasady właśnie, że nie skaczemy, rezygnujemy ze sportu, w którym jest ryzyko upadku, zderzenia się z kimś, uderzenia, dynamicznych skrętów ciała, więc to nie sprzyja ciąży. Zeskoki, nurkowanie głębokie, no to takie główne zasady. Dobrze, to pięknie opisane, bardzo szczegółowo, nawet nie wiedziałem, że tak się da szczegółowo o tym powiedzieć. Natomiast nastaje drugi trymestr. I co tam? Bo rozumiem, że każdy trymestr nas zbliża do tego, że ta gama, z której korzystamy, się troszkę zawęża. Tak, drugi trymestr mówi się, że jest takim miesiącem miodowym ciąży, bo wszystkie te dolegliwości pierwszego trymestru, czyli te nudności, senność i taka niechęć do życia mijają. I ten drugi trymestr tak naprawdę nie zawęża nam możliwości, tylko je poszerza, bo można wprowadzać dużo intensywniejsze ćwiczenia i tak naprawdę ograniczeń tutaj nie ma wcale tak dużo. Jeśli kobieta ma już dość widoczny brzuszek, no to wiadomo, że rezygnuje się z ćwiczeń leżenia przodem, czyli leżenie na brzuchu siłą rzeczy już nie będzie zbyt przyjemne, choćby dlatego też, że kobiecie rosną piersi i one mogą być już tkliwe na tym etapie, więc po prostu się z tego rezygnuje. Zresztą kobieta sama nie bardzo już chce leżeć, bo dla niej też jest takie dziwne, bo mam dziecko, leżę na dziecku, nie chcę. No to z tego rezygnujemy. Dobór ćwiczeń w drugim trymestrze jest też dyktowany tym, które ćwiczenia angażują mięśnie brzucha, bo nie tylko spięcia i nożyce, czy tam planki angażują mięśnie brzucha, ale również wszelakie ćwiczenia wielostawowe typu przysiad, podciąganie, wypady. I teraz ja nie mówię, że te ćwiczenia są zakazane, ale warto zwrócić uwagę na ciężary, które aplikujemy kobietom. Bo jeżeli damy jej w przysiadzie na barki sztangę z dość dużym obciążeniem, no to automatycznie w pracy będzie zaangażowany bardzo mocno mięsień prosty brzucha i dodatkowo będzie wzrastać to ciśnienie śródbrzuszne, o którym wspominałam, więc po prostu mądre dobieranie obciążeń na tym etapie. Nadal nie robi się tutaj ćwiczeń z zeskokami, unika się już na tym etapie również ćwiczeń na niestabilnym podłożu. Czyli ja tutaj już raczej rezygnowałabym z ćwiczeń na przykład na tych piłkach bosu, a nie wszyscy trenerzy to wiedzą i czasami wchodzę na siłownię i widzę, oho, trening z ciężarną. No i co robi ciężarna? Stoi na bosu, trzyma piłkę gimnastyczną, a na kolanach ma zaczepione mini-bendy. I telepie się ta biedna ciężarna, bo trener wymyślił, że w sumie ma 3 takie przebory, dedykowane kobietom ciężarnym. Gdzieś tam się utarło, że najfajniejsza dla ciężarnej to jest duża piłka. No i właśnie o to miałem zapytać, ale to zaraz. No i w sumie wygląda spoko. Trening dla ciężarnej, ale po co jej to się telepać na tym? To jest po prostu niebezpieczne. Dlaczego? Już tłumaczę. Ponieważ w organizmie kobiety ciężarnej zaczynają się wytwarzać różnego rodzaju hormony. Między innymi relaksyna.
Relaksyna ma nas przygotować, kobiety, do porodu, bo ona rozluźnia troszeczkę wszystkie więzadła i stawy w naszym ciele, po to, żeby przez ten kanał rodny łatwiej mogło przejść dziecko. Super przygotowanie, super natura to wymyśliła, ale ta relaksyna nie działa tylko na wszystko to, co się dzieje w obrębie miednicy, ale na całe ciało, również na kolana, kostki, barki, kręgosłup, więc to ciało w ogóle robi się takie bardziej labilne, podatne na skręcenia, no i takie rozchwiane, nazwijmy to może brzydko. Dlatego nie powinno się kusić losu i dokładać takich niebezpiecznych ćwiczeń z ryzykiem upadku, żeby po prostu się to nigdy nie stało. Jasne. No i dochodzimy do ostatniego trymestru. Tak, trzeci trymestr, ojejku, on się może wiązać z różnymi nieprzyjemnymi dolegliwościami spowodowanymi wzrostem brzucha. Bardzo zmienia się postawa ciała, pogłębia się lordoza lędźwiowa, pogłębia się kifoza piersiowa. Ta postawa ciała kobiety ciężarnej jest taka bardzo specyficzna. Mogą się pojawiać bóle kręgosłupa, właśnie w odcinku lędźwiowym, nawet szyjnym, piersiowym, więc dobrze jest kobiecie aplikować już pozycje, które nie będą zmuszały jej do tego, żeby ona myślała ciągle o tym odcinku lędźwiowym. I tu wkracza właśnie ta duża piłka gimnastyczna, bo dobrze jest po prostu taką kobietę posadzić na tej piłce, nauczyć ją neutralnego ustawienia miednicy, czyli eliminowania tego nadmiernego wygięcia w odcinku lędźwiowym. I wtedy na tej piłce można sobie spokojnie takie pozycje przyjmować, dalej wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion, gdzieś tam jakieś linki używać na mięśnie grzbietu, nawet na siłowni, jeśli kobieta dalej będzie trenowała z trenerem. Czego się nie powinno robić? No dobrze by było na tym etapie być już po wizycie u fizjoterapeutki i wiedzieć, na jakim etapie jest nasz mięsień prosty brzucha, bo rozejście mięśni prostych brzucha w czasie ciąży dotyczy każdej ciężarnej, czego ciężarne nie wiedzą. I to taka diagnoza, no mamy tu już rozejście na 5 centymetrów, czasem może się wydawać dla kobiety tragiczna, a jest to normalne. I po prostu tak dobierać ćwiczenia, aby respektować to, że tutaj pomiędzy jednym i drugim brzuszcem mięśnia prostego brzucha nie ma mięśni, tylko jest błonka. Więc wszystkie ćwiczenia, które będą nieprawidłowo wykonane, czy to pod kątem nadmiernie dobranego obciążenia, czy nieprawidłowo przytrzymanej postawy, mogą powodować dalsze rozchodzenie się tych mięśni, no i zwiększanie się tutaj tego naporu wnętrzności i płodu na tę kresę białą. Więc to trzeba respektować. A tak jeszcze wrócę tylko, że chyba ciężko jest zmienić to ustawienie różnych krzywizn naturalnych kręgosłupa, bo według mnie to jest taka chyba plaga, nie wiem czy to spowodowały media społecznościowe czy co, ale no każda właściwie kobieta, każdej kobiecie zależy na tym, żeby powiedzmy ten kuperek, ładnie to nazywajmy, był bardzo wyeksponowany, więc jak w takiej pozycji jeszcze się ćwiczy, jeszcze się to dociąża, to później chyba ciężko w te kilka miesięcy jest to wszystko zmienić, prawda? Tak, no trening postawy to podstawa, ja ciągle powtarzam. I gdzie nie idę, co nie napiszę jakąkolwiek książkę czy e-booka, to zawsze o tej postawie piszę i podkreślam, że to jest podstawa treningu każdej kobiety ciężarnej, a tak naprawdę każdego człowieka. Tak jak mówisz, ten lans na wystające pośladki, które się uwypukla właśnie poprzez pogłębienie lordozy lędźwiowej, to jest tragedia. No i trzeba trochę z tym walczyć. No nie jest to zdrowe, a w ciąży już tym bardziej. Diano, a jak do ciąży podchodzą, jakbyśmy mogli porównać takie z dwa chociaż punkciki, które ich różnią? Kobiety, które nigdy wcześniej nie miały za wiele wspólnego ze sportem, a jak takie, nazwijmy to, sportowe świry? Osoby, które od zawsze trenowały bardzo, bardzo dużo i nagle przychodzi ciąża, przychodzą te założenia, o których przed chwilą powiedziałaś, że w pierwszym trymestrze to, w drugim to, w trzecim to. I jak na te wszystkie takie rady, uwagi są podatne kobiety, które nigdy wcześniej nic nie robiły związanego ze sportem tak bardziej, a takie, które właśnie w tym sporcie są od zawsze? Tak, jedna i druga grupa ma inne problemy. Kobiety, które nigdy nie ćwiczyły, dalej uważają, że nie powinny i tym bardziej w ciąży, no bo przecież to jest stan wyjątkowy i w ogóle te ćwiczenia są niebezpieczne. Więc ja się staram zawsze obalać ten mit, prosić kobiety, żeby jednak wprowadzały tę aktywność fizyczną, nawet pomimo tego, że wcześniej nie były aktywne w ciąży.
I one po prostu tak bardzo spokojnie do tej aktywności fizycznej podchodzą, co jest bardzo fajne też w sumie, bo można nauczyć je wszystkiego od podstaw i tak powoli, spokojnie wdrażać w tę aktywność fizyczną. Gorzej jest z tymi sportowymi świrami, bo z kolei te ciężko powstrzymać. Ona będąc w ciąży dalej jej się wydaje, że wszystko może, przecież ciąża to nie choroba, ja będę trenować. Jeszcze w Polsce to nie jest tak widoczne, ale w Ameryce, człowieku, co tam się dzieje? Czasem te trenerki głównie crossfitu, jak one wstawiają swoje filmy z ciąży, to ja zamieram. I to jest najgorzej, że ja obserwuję niektóre te profile na Instagramie, tylko ku własnej przestrodze, tak, żeby, o matko, one mają nawet po kilka milionów followersów i one wstawiają naprawdę szalone treningi z podciągania, wiesz, padnij i powstań, ogromne ciężary. One zazwyczaj trenują w takich krótkich topach. Jak ja widzę, co się dzieje z tym brzuchem, jak ta kresa biała się uwypukla przy niektórych ćwiczeniach, mnie mrozi. Ale też można czasem zobaczyć, że na przykład kobieta ma tam termin porodu na przykład za 7 dni, czy na ileś, a na przykład maraton przebiegła. Też widać czasem takie... Tak. No, wiesz, niech każdy sobie robi, co chce. Ja nie będę nikogo krytykować i tutaj podawać nazwisk absolutnie. Natomiast wstawianie takiego czegoś w internet po to, żeby, nie wiem co, zainspirować inne kobiety, no to się nie powinno dziać. No promuje coś złego, no. Promuje coś złego, tak. To nie jest ja nie chcę nikogo straszyć aktywnością fizyczną, bo ja wręcz do niej zachęcam, ale no w tym przypadku to osiąga odwrotny skutek, bo to pokazuje bardzo złe dobory ćwiczeń do aktualnego stanu. Więc to się nie powinno dziać. No tak. No więc tak, te kobiety ciężarne, nieaktywne, fajnie, że zaczynają ćwiczyć, ciężko jest je zachęcić, ale można. Natomiast sportowe świry powinny bardziej troszeczkę wyluzować i odpowiednio dobrać ćwiczenia do swego stanu. Ja też miałem zajęcia kiedyś z taką panią, co opowiadała mi, już jest starszą kobietą, ale opowiadała mi kiedyś, że jak była w ciąży, to właśnie też było, że to chyba jej jeszcze lekarz, bo to już jest kobieta troszkę starsza, więc obstawiam, że w czasach, kiedy ona rodziła dziecko, to nie było w ogóle chyba takich badań, a jeśli były, to gdzieś bardzo, bardzo daleko. I chyba mówiła, że dostała kiedyś takie polecenie od lekarza, żeby jakieś, już nie pamiętam dokładnie ćwiczenie, ale mniej więcej chodziło o to, że pan doktor powiedział, żeby, to chyba były krążenia bioder na piłce właśnie tej szwedzkiej, że miała zakręcić 10 w jedną, 10 w drugą i takie chyba 2 serie przez jeden dzień. I ona chyba źle usłyszała i powiedziała, że no panie doktorze, to ja po 200 zrobiłam, 200 w jedną, 200 w drugą. On mówi, gdzie pani po 20? No i opowiada mi ta pani, no i poszłam do domu, zrobiłam 10 w jedną, 10 w drugą, ale mówi, panie Krzysiu, ja nic nie czułam, no to dobiłam to 200 i powiedziałam facetowi, że ja po 20, także tyle dobrego, że chyba bez ciężaru to było wszystko. Nie, nawet jak zrobiła 200 tych krążeń, to nic jej się nie stało. To tak, ale mówię tutaj właśnie o takiej osobie, która wcześniej uprawiając sport, powiedzmy, bo ta pani jest dość aktywna, nie mogła zrozumieć, jak to można tak mało zrobić, się nic tak nie czuje przecież. Tak. Ja na przykład teraz napisałam takie e-booki treningowe, no i w tym moim e-booku treningowym w jednym jest chyba 25 ćwiczeń z piłką. No i pisze do mnie jedna ciężarna, która nabyła ten e-book, mówi, Diana, ale to chyba nie jest trening, tylko atlas ćwiczeń. To ja mam sobie wybrać na przykład 4 ćwiczenia z tego i tak podzielić? Jak ja mam to zrobić? Ja mówię, słuchaj, te ćwiczenia są tak proste, że ty zrób te 25 ćwiczeń, a tam wiesz, na piłce ręce podnieś raz prawą, raz lewą, naprawdę. Krążę właśnie tak jak mówisz, krążenia bioder, jakieś tam przenoszenie tej piłki, turlanie. No takie prościzna, że ja to bym mogła 4 razy zrobić po 25 ćwiczeń i bym nie poczuła. I to była właśnie pani, która nigdy nie ćwiczyła i dla niej ta ilość tych ćwiczeń była oszałamiająca, więc ja doskonale rozumiem to, co mówisz. Więc no, im więcej by się mówiło o tym treningu kobiet ciężarnych, im bardziej to normalizowało, im więcej by się tego pokazywało, to być może byłoby mniej takich pytań i te kobiety, które boją się ćwiczyć, w końcu by się odważyły ku lepszemu zdrowiu swojemu, bo przecież to ma wszystko służyć poprawie ich zdrowia, a nie jakimś tam celom typu mniej przytyjesz w ciąży. No to nie po to ćwiczy. Jasne. Diano, czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że kobieta kobietę lepiej zrozumie i jeśli jakaś ciężarna się zgłasza, szuka trenera, który jej pomoże przez ciążę być aktywną, to raczej wybierze kobietę, bo jej zaufa, bo na przykład ona ją może bardziej zrozumieć, jej humory, jakieś tam zachowania, niż miałaby mężczyznę wybrać?
Kurczę, to by było krzywdzące dla was, mężczyźni, gdybym tak powiedziała. Wydaje mi się, że mężczyzna też jest w stanie na tyle się wyszkolić, wyuczyć, zrozumieć, że równie dobrze pomoże kobiecie, jak i druga kobieta. A na przykład podam ci tutaj to, że nie wszystkie położne, które świetnie odbierają porody, same mają swoje dzieci i rodziły. Więc tak samo facet może poprowadzić kobietę ciężarną, jak i nierodząca położna może wspaniale odebrać poród. Tak samo kardiolog nie musi mieć problemów z sercem, żeby pomóc ludziom z problemami z sercem. Jasna wiesz. sprawa. Ja tutaj chciałem tylko o takie nastawienie dopytać. Czy jest jakaś taka mentalność, takie przekonanie, że tak jest? Czy Wydaje mi się, że mężczyźni też potrafią być na tyle empatyczni, aczkolwiek chyba kobiety same wybierają bardziej kobiety. Może się wstydzą, nie wiem, może same zakładają, że kobietę lepiej zrozumie. Natomiast nie uważam, żeby mężczyźni byli gorszymi trenerami dla kobiet ciężarnych. Nie w tą stronę miało zmierzać No pytanie. dobrze, żeby nie było. Nie, żeby nie było. Żeby nie było. Diano, jak to było być wykładowcą na studiach i ogólnie na wszelakich kursach i szkoleniach? Bo ja Ciebie na przykład poznałem właśnie na szkoleniu trenerskim na trenera personalnego parę lat temu. A widzisz, i co, podobało Ci się? Powiem tak, szkolenie było podzielone na kilka modułów. Akurat te, co prowadziłaś, były w porządku. Natomiast z całego szkolenia, a to zaraz jeszcze zresztą dojdziemy do tego. Dobrze. Połowicznie. Bardzo dobrze wspominam ten czas. Bardzo się w ogóle ja uwielbiam wykładać, uwielbiam szkolić i mam nadzieję, że było to widać. Przykładałam się do swojej części kursów trenerskich naprawdę z należytą starannością. I chyba wiem, o co chcę zapytać za chwilę. Zapytaj, zobaczymy, czy zgadłam. Nie wiem, już się przestraszyłem trochę. Pewnie chcesz dojść do tego, czy uważam, że te kursy są dobre i czy są na dobrym poziomie? Mhm. Właśnie tak. Poruszmy ten temat. Nie uważam, że kurs trenerski jest w stanie przygotować w 100% trenera do pracy trenera. I zawsze podkreślam wyższość trenerów kończących studia typu Akademia Wychowania Fizycznego nad trenerami, którzy takich studiów nie skończyli, a skończyli tylko kurs weekendowy, tak? Czy tam weekendowe. Nie jesteśmy w stanie na takim kursie trenerskim przekazać wiedzy, którą studenci AWF-u czy studiów medycznych i innych fizjoterapeutycznych zdobywają przez kilka lat. To jest tak. Ja chyba, o czym ja mówiłam tam na tych kursach? W różnych firmach różne miałam tematy, ale no zawsze miałam jakąś tam cząstkę tylko tych tematów. No powinny być dłuższe te kursy. No właśnie do tego chciałem zmierzać. Ten akurat, na którym ja Ciebie poznałem i tak uważam, że trwał dość długo, bo były 4 weekendy dwudniowe. 4 weekendy dwudniowe, tak. No, ja zakładałam zawsze, że trener, który idzie na taki kurs, chociaż ma minimalną wiedzę anatomiczną, bo to ona jest tutaj główna, nie oszukujmy się, jeśli chodzi o pracę trenera. Jak można zrozumieć dane ćwiczenie, jeśli nie wiesz, co się dzieje w ciele danego człowieka, tak? Które pracują mięśnie, jak w ogóle pracują te mięśnie, miozyna, aktyna, te wszystkie procesy, adenozynotrifosforan, wiesz, paliwo dostarcza do mięśni. To jest tak ogromna wiedza, którą powinien trener mieć, zanim pójdzie na taki kurs. Nie sposób jest taką wiedzę przekazać nam przez te kilkanaście godzin. Wiadomo, metody treningowe, zasady treningowe, jak poprawnie wykonać dane ćwiczenie. Tak, na tym kursie to jest super, że to się dzieje i to o tym mówimy. Natomiast anatomia, fizjologia, biomechanika ruchu, przecież to jest tyle wiedzy, że nie sposób tego przez te kilkanaście godzin przekazać. Natomiast wracając jeszcze do poprzedniego pytania, uwielbiałam prowadzić kursy, uwielbiałam prowadzić szkolenia, wykłady i mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócę. Nie zamknęłam tej drogi w życiu. Dobrze, czekam. Może się kiedyś spotkamy jeszcze raz przy takiej okazji. Chcę wskrzesić na pewno mój kurs trenerski, który miałam. Prowadziłam kilka edycji i przez pandemię to padło. Robiłam szkolenie dla trenerów z aktywności fizycznej dedykowanej kobietom ciężarnym. No to do tego na pewno chcę wrócić. To był wspaniały kurs. On był taki też wielotematyczny, bo on był zarówno z mojej strony jako trenera, ze strony fizjoterapeuty, ze strony dietetyka i jeszcze bym chciała zrobić ze strony położnej, tak? Żeby to po prostu było takie wielowymiarowe i żeby każdy trener nie bał się podjąć pracy z ciężarną. Jasne.
A jak moglibyśmy jeszcze, Diano, o takiej więzi, jaka powinna, według mnie przynajmniej, łączyć trenera personalnego, osobę, która właśnie opiekuje się taką ciężarną, a fizjoterapeutą bądź też lekarzem. Jak to jest na tej linii? Czy każdy to jest tak, trener powinien... No przepraszam, mów. Nie, ty dokończ, przepraszam. Chciałem powiedzieć, czy to jest tak, że właśnie każdy trener ma numer do lekarza i konsultuje, czy tylko pyta kobiety na przykład, jak tam było na USG, co lekarz powiedział, aha, to robimy to i to. Każdy trener powinien znać swoje miejsce w szeregu, jakkolwiek to brzmi, i wykazywać się pewnego rodzaju pokorą, bo zauważyłam, że niektórzy trenerzy myślą, że już wszystko wiedzą i nawet właśnie w kwestie medyczne się mieszają tym kobietom, nawet nie tylko ciężarnym, tak, ale też każdym innym podopiecznym. Jeśli prowadzisz kobietę ciężarną, to zawsze musisz być na bieżąco z tym, co powiedział lekarz, tak, i konsultować to właśnie, tak jak powiedziałeś, jak wyglądało USG, czy byłaś na wizycie u lekarza, czy nie widzi żadnych przeciwwskazań do kontynuowania aktywności fizycznej. Każdy trener, który podejmuje współpracę z ciężarną, powinien namawiać ją żarliwie na wizytę właśnie u tej fizjoterapeutki uroginekologicznej, o której już wspominałam, bo żaden trener nie jest w stanie wizualnie określić, co się dzieje z mięśniami na miednicy kobiety, a takie badania odbywają się palpacyjnie, więc musi ten trener wiedzieć, że ta współpraca na linii właśnie fizjoterapeuta-lekarz powinna być ścisła. Z każdym podopiecznym wymagającym, brzydko to może zabrzmi, specjalnej troski, czyli jeżeli prowadzisz klienta, który ma jakieś tam problemy zdrowotne, to tak samo, nie tylko kobiety z kobietą ciężarną. Mhm. Okej. Dzisiaj jest taki piękny dzień, 26 maja. Chyba jest dzisiaj Dzień Mamy, zgadza się? Zgadza się. Dlatego chciałem zapytać, Diano, jak to jest być mamą? O Jezu, weź, bo się rozpłaczę. To jest to naprawdę... Przepraszam, to może odłożymy na za parę pytań. Gardło. Poczekaj. No nie, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może spotkać każdą kobietę, naprawdę. To tak w skrócie. Wiele ról pełniłam w swoim życiu, ale to jest najpiękniejsza. Bo masz, Diano, 2 już teraz. Tak, mam 2 dzieci, to jest ogromny poziom takiej odpowiedzialności. Kładziesz się z myślą o tym, że za kogoś odpowiadasz, wstajesz i wiesz, że musisz za kogoś odpowiadać i już tego uczucia się nigdy nie pozbędziesz, więc to może być ciężkie. Macierzyństwo nie jest łatwe, nie oszukujmy się, to nie jest taki kolorowy obrazek jak z reklam, że mama, wiesz, pięknie wygląda i jest różowy pokoik i dzieci są cudowne i nikt nie pyskuje i wszystko jedzą, brokuły i rybę i grzecznie ubierają się do przedszkola i idą, papa, kochana mamusiu. Nie, to tak nie wygląda. To jest naprawdę najcięższa rola, jaką przyszło mi pełnić, ale najpiękniejsza. Uwielbiam być mamą i naprawdę, jestem 7 tygodni po porodzie, więc moje bobo leży tam i w ogóle dziwię się, że tak długo śpi. I szczerze, mogłabym mieć więcej dzieci. Nie wiem, czy zdążę. Już mam 38 lat. Może jeszcze jedno mogłabym mieć. I naprawdę zazdroszczę tym kobietom, które mają tych dzieci więcej. To tego Ci życzę, Diano, żebyś to marzenie spełniła. Ojejku, dziękuję. Diana, a przejdźmy sobie teraz do kilku takich, powiedzmy, pytań, które chyba od zawsze nurtują kobiety w ciąży albo ich partnerów, tak mi się przynajmniej wydaje, ale w internecie powiedzmy, że można znaleźć takie odpowiedzi, że w sumie niczego się nie dowie, bo albo tak, nikt nie odpowie, wszędzie jest to zależy i może od tego, co zależy, to właśnie o to chciałbym zapytać. Aha. Jak kobieta jest w ciąży, to może latać samolotem? Może. Ja sama, będąc w ciąży, byłam na wakacjach w Dubaju, chyba w 28 tygodniu ciąży leciałam. Każda linia lotnicza ma swoje inne wymogi i inne restrykcje. Niektóre linie lotnicze pozwalają latać kobietom ciężarnym bez dodatkowych zaświadczeń, powiedzmy do 28 tygodnia, do 30 tygodnia, do 32 tygodnia. Zawsze lecąc na wakacje trzeba odwiedzić swojego lekarza prowadzącego, aby stwierdził, że nie ma przeciwwskazań i ciąża rozwija się fizjologicznie, czyli zdrowo. Jeśli są jakieś problemy w czasie tej ciąży, to wiadomo,
raczej taki lot nie jest wskazany, choćby dlatego, że będąc w innym kraju, nie wiadomo, jak będzie z pomocą medyczną. Natomiast jeśli ciąża rozwija się prawidłowo, a lataj sobie kobieto, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Tylko zawsze trzeba mieć zaświadczenie. Okej. A jak jest z pływaniem? Wskazane, niewskazane? Jest wskazane, w ciąży bardzo warto pływać, natomiast w ciąży zmienia się pH pochwy. Dlatego kobieta narażona jest na infekcje intymne. Jest bardziej narażona na infekcje intymne niż kobieta nieciężarna. Dlatego tutaj trzeba zwracać szczególną uwagę. Są różnego rodzaju probiotyki, które warto stosować w ciąży, zarówno doustne, jak i dopochwowe i po prostu tym tematem warto się zainteresować. A pływanie w ciąży, ja jestem zawsze na tak. Okej. A jaka jest rola picia, w ogóle nawadniania się w ciąży? Taka sama jak zawsze? U każdego na co dzień? Tak sama jak zawsze, natomiast w ciąży zwiększać to zapotrzebowanie i konieczność picia wody ze względu na to, że kobieta produkuje nowe życie, to raz, a dwa też te wody płodowe, tak? Więc trzeba dużo pić. Ja piłam chyba ponad 3 litry wody dziennie. Czy zwracać uwagę, jaka jest to woda? To znaczy bogata w jakieś specjalne składniki? Czy bez znaczenia? Woda to woda. No wiadomo, że trzeba zwracać uwagę. Tam z tą muszynianką chyba jest jakiś temat, że nie wolno jej pić za dużo. No też słyszałem, ale ekspertem w tym nie jestem. Ja też ekspertem w tym nie jestem, dlatego ja na przykład muszyniankę bardzo lubię. Mam znajomą, która jest dietetykiem i ona powiedziała, dobra Diana, pij muszyniankę 2 szklanki dziennie, reszta normalną wodą. No to tak piłam, okay. Ale tak w skrócie. Trzeba pić bardzo dużo wody i na to kobiety trzeba namawiać. Dobrze, że wypije. Już nie czepiać się jakiej. Okej. To a propos picia, teraz trochę mroczniejsza strona. Alkohol, papierosy i inne używki w ciąży. Nie. Bo wiadomo, że zakaz, tak? Ale gdzieś tam można, to pewnie są mity takie jakieś z bardzo zamierzchłych czasów. No wiadomo, papierosy są złe, narkotyki tym bardziej. Natomiast alkohol, taki wysokoprocentowy też się mówi, że zły, ale ja przynajmniej słyszałem, co pewnie jest mylne, tak obstawiam, że jakieś tam winko niskoprocentowe czy coś, że to nie zaszkodzi, szczególnie na początku ciąży. Też to słyszałam nieraz. Nawet to słyszałam od położnej. Nie, każdy alkohol, który kobieta wypija, przechodzi do płodu. Jesteśmy połączeni łożyskiem, więc to, że jakiś alkohol ma mało procent lub wypijesz go niewiele, to pomyśl, jak może wpłynąć na malutkie ciałko twojego dziecka. Więc absolutnie w ciąży nie wolno pić alkoholu, nawet łyka. Dobrze, nawet winka. Nawet winka. Dobrze. To następne pytanie. Jak to jest z posiadaniem zwierząt domowych, jak się jest w ciąży? Mówi się o tym, że kobieta ciężarna może zarazić się toksoplazmozą od kocią. No mówi się. No mówi się, tak? Natomiast jak masz koty i zajdziesz w ciążę, nie pozbywaj się tych biednych kotów, tylko po prostu zachowaj większe środki ostrożności przy czyszczeniu kuwety, bo te bakterie tej toksoplazmozy znajdują się w kocich odchodach, więc jak nałożysz sobie rękawiczki, no to dalej możesz czyścić tę kuwetę, nie musisz pozbywać się kota, więc ja nie jestem przeciwniczką posiadania kotów w czasie ciąży, ani tym bardziej psów czy innych gryzoni. Proszę bardzo. I sama nie mam zwierząt, ale jak najbardziej można je mieć. No dobrze, to następna sprawa. Poród naturalny, czyli tak zwany siłami natury, a przez cesarskie cięcie. Jakbyśmy mogli porównać wady, zalety jednego i drugiego i powrót po jednym i po drugim do takiego normalnego życia. Tak, bardzo się cieszę, że jestem już po 2 porodach. Pierwszy poród miałam poprzez cesarskie cięcie, drugi poród udało mi się drogami natury. Dlaczego mówisz, że się udało? No bo to kiedyś było takie mylne stwierdzenie, że jak już miałaś pierwszą cesarkę, to już każdy kolejny poród musi być przez cesarskie cięcie. Natomiast ja się uparłam, że chcę urodzić naturalnie i to mi się udało, więc mogę się wypowiedzieć zarówno w jednym i w drugim. W jednym i w drugim. Jeśli miałabym rodzić 3. raz, to wybrałabym poród poprzez drogami natury, który po prostu bardziej boli, owszem, natomiast całe dochodzenie do siebie po porodzie to jest po prostu nie do porównania. Więc to jest pierwsza kwestia. Połóg po porodzie drogami natury według mnie jest dużo bardziej łaskawy niż poprzez cesarskie cięcie. Cesarskie cięcie to jest ogromna operacja. To jest przecięcie
kilku warstw naszego ciała. Naprawdę ta operacja jest bardzo niebezpieczna też, tak? O tym się nie mówi, bo kobietom się wydaje, że to jest taki zwykły zabieg, to jest ogromna operacja. Więc zawsze jest to jakaś ingerencja w nasze ciało. Natomiast sam akt porodu jest dużo krótszy niż poród drogami natury, więc może to być plusem cesarskiego cięcia. Jeśli kobieta ma tokofobię, czyli lęk przed porodem, a jest taka jednostka chorobowa, to oczywiście rozwiązaniem jest tutaj cesarskie cięcie, i to jest wynalazek naszej medycyny, więc nie mogę tutaj mówić, że cesarskie cięcie jest jakieś złe. Niejednokrotnie jest to zabieg, operacja ratujący życie dziecka, tak jak było to w moim przypadku, zapobieganie niedotlenieniu płodu, tak? Więc ja jak najbardziej jestem za tym, aby w niektórych sytuacjach to cesarskie cięcie się odbywało. Natomiast sama wolałabym kolejny raz rodzić poprzez drogi natury. Okej. Diana, czym jest depresja poporodowa? Jednostką chorobową też. Zanim dojdzie do depresji poporodowej, jest coś takiego po drodze jak baby blues, czyli większość kobiet po porodzie doświadcza tak zwanego baby bluesa, czyli mówiąc inaczej, obniżonego nastroju, który może trwać na przykład 2 tygodnie, tam chyba do 6 tygodni. Jest to ciężki czas, tak? Połóg to jest ciężki czas. Jedne kobiety znoszą go bardzo dobrze, inne kobiety znoszą go troszeczkę gorzej. Jest to taki czas wzmożonej płaczliwości, przytłoczenie, obowiązków, nieprzespane noce, takiego typu bezradność. Dziecko płacze, ty nie wiesz jak mu pomóc. Jest nakarmione, przewinięte, a płacze. Jest to ciężki czas, tak? Więc to jest baby blues. Depresja poporodowa to już jest jednostka chorobowa i tutaj już jest tylko i wyłącznie lekarz. Psycholog, tak. Są specjalne testy, na przykład edynburska skala depresji poporodowej. Ona jest ogólnie dostępna w internecie. Można sobie, jeżeli kobieta widzi, że się źle czuje, dobrze było, żeby sobie taką ankietę wypełniła. Jeżeli zauważy, że po prostu ta ilość punktów wskazuje na to, że nie jest dobrze, dać sobie pomóc. Okay. Nie wstydź się tego, bo to jest tak wyjątkowy czas i tak delikatny, że powinno się po prostu kobietom pomagać. A baby blues powinien sam przejść? Powinien sam przejść. A jeżeli nie przechodzi... To przechodzi w depresję poporodową. Tak, to wtedy naprawdę... To jest tak jak mówiliśmy na początku, duża rola partnera, otoczenia. Ktoś też powinien to zauważyć i wychwycić. Nie negować. Ty to w ogóle do niczego się nie nadajesz, tylko leżysz i płaczesz. Pomóc kobiecie. Jasne. To kolejne pytanie z takich ciekawych rzeczy według mnie. Jak kobieta ma zrobione piersi sztuczne, tak? To jest szansa, żeby później normalnie karmiła piersią? Tak, ja nawet napisałam taki post ostatnio na Instagramie, chyba nawet na Facebooku też go udostępniałam. Operacja powiększenia biustu nie jest wyrokiem, że nie możesz później karmić. Sama jestem po takiej operacji i z powodzeniem 2-krotnie wykarmiłam dzieci. Więc można karmić po powiększeniu biustu. Okej. I nie ma żadnych problemów. Oczywiście, jeżeli operacja była nieudana, bo takie rzeczy też się jasne, zdają. Jak się wszystko udało, wszystko gra. Tak, to jak najbardziej. Ten implant jest wkładany pod mięsień. Tam nie ma żadnej ingerencji w gruczoł kobiety, w te przewody mlekowe, więc absolutnie nie ma tutaj żadnych problemów później z karmieniem. Tego mleka nie ma mniej i silikon nie przedostaje się do mleka, bo już takie rzeczy też słyszałam. Wszystko odbywa się prawidłowo. Okej. To Diana, jeszcze jedno pytanie z takich, powiedzmy to, tabu. Jak to jest z tym seksem takim tuż przed, powiedzmy, porodem i poporodowym? Bo to też jest chyba taki Można temat. uprawiać do końca ciąży, o ile tylko ci się chce i jesteś w stanie. Czasem brzuch jest tak duży, że ciężko to zrobić. Ale można i da się, więc jak najbardziej zachęcam nawet kobiety do uprawiania seksu w czasie ciąży, ponieważ to w jakiś sposób też przygotowuje szyjkę macicy do porodu. I jest to jednym ze sposobów indukcji porodu, kiedy już nadchodzi jego czas. Czyli kobieta jest w 40 tygodniu, chciałaby już urodzić, a się nie da, coś tam nie idzie, to seks jest nawet przez położne zalecany jako właśnie preindukcja porodu. Więc zachęcam wszystkie mamusie i tatusiów do tego aktu. Natomiast po porodzie dobrze jest się wstrzymać do zakończenia połogu,
no nieważne, czy to był poród drogami natury, czy poprzez cesarskie cięcie. Pamiętajcie, że na macicy jest wielka rana, która powstała od odklejenia się łożyska. Ta rana krwawi. Ta macica musi się zregenerować. Więc dobrze jest rozpocząć współżycie dopiero po zakończonym połogu. Zrobić wizytę u ginekologa, sprawdzi, oceni i po prostu wtedy rozpocząć współżycie. Po porodzie większość kobiet karmi piersią, niektóre karmią piersią, niektóre nie, ale te, które karmią piersią, mogą się borykać z problemem suchości pochwy ze względu na to, że wytwarza się prolaktyna, która to powoduje. I dlatego są specjalne preparaty, które się kobietom po połogu poleca, aby mogły wrócić do współżycia. Okej. Diano, czego ja Ci mogę życzyć? Bo już 3. maluszka Ci pożyczyłem. Czego jeszcze mogę Ci życzyć? To jeszcze mi życzę, żeby wszystkie moje dzieci były zdrowe, bo najgorzej jak dziecko jest chore. To żeby wszystkie dzieci były zdrowe, a Tobie jako Tobie. I jako mi, żebym też była zdrowa, żebym mogła realizować wszystkie swoje, może nie szalone, ale ambitne pomysły na przyszłość i żebym mogła trenować i czerpać ze wszystkiego radość. To tego właśnie życzę. Bardzo Diano dziękuję za rozmowę bez tabu, bez żadnych ograniczeń. Mam nadzieję, że spora część osób, która wysłucha tą naszą dzisiejszą rozmowę, będzie mądrzejsza o tą wiedzę, bo naprawdę wydaje mi się, że to kopalnia wiedzy, rozmowa z Tobą. Mam nadzieję, że we wszystkim pomogłam i rozwijałam Wasze rozterki. Jak nie, to zapraszamy bezpośrednio do Diany. Wszystko będzie w opisie. Państwo się dowiedzą, jak czegoś jeszcze potrzebują. Tak, Diano, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dr Diana Dudziak, medalistka Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata w fitnessie, wykładowca, autorka książek poświęconych ćwiczeniom w ciąży oraz super aktywna mama. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Miłego dnia dla Ciebie. No, dla Ciebie też, Diano.